Siemacie moi drodzy, dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku, który będzie trochę o motocyklach Adventure klasy średniej, ale tej takiej niższej, troszeczkę dla początkujących. Z uwagi na to, że mam od Maćka, któremu wielkie dzięki, Hondę CB500X na pojeżdżenie na dobre parę dni, to pomyślałem, że nagram odcinek i oczywiście dostaniecie normalną, taką uczciwą, porządną recenzję poświęconą w całości temu motocyklowi. Ale pomyślałem tak sobie, kurde, czasami wiecie co, nudno jest nagrywać samemu i zaprosiłem kolegów. Do Hondy dostawiliśmy taki dość względnie oczywisty, choć nowy na polskim rynku, chiński zamiennik w postaci Vodza 500 DS. Idealna kopia Hondy, można powiedzieć, jak się na pierwszy rzut oka na nie patrzy. Kopia na pewno pod kątem silnikowym, bo te są szalenie podobne do siebie, wręcz identyczne. Także jest to ciekawa alternatywa. Czy będzie lepszy oryginał, tak wychwalany przecież przez niejedną osobę na polskim rynku, czy Chińczycy zrobili dobrą maszynę naśladującą? Żeby było ciekawiej, do stawki dołącza Romet ze swoim próbą wrócenia do klasy Adventure. Po ADV-ce 400 mamy gruby, fajny motocykl o pojemności 500 cm, dokładnie z tym samym silnikiem, który siedzi w Vodzu, a przynajmniej wyglądającym tak samo. Zobaczymy teraz w trakcie jazdy, jak one będą się sprawdzały. Mamy super porównanie do oryginału, że tak to nazwę. Dwa jego klony prosto z Chin. I tym razem postanowiliśmy sprawdzić, czy klony oryginału, jakby nie patrzeć, dorównują mu przynajmniej. A być może w pewnych aspektach Będą lepsze. Zostańcie z nami. Dzisiaj rozmawiamy o tych trzech motocyklach. Mamy tutaj trzy nieduże średniaczki na levelu podstawowym, czyli Honda CB500X, absolutny klasyk i w zasadzie taki Volkswagen Golf klasy średniej. No, tak mi się kojarzy. Okej. Obok niego tutaj mamy oczywiście Vodza 500 DS. Trzeci to jest taki rzutem na taśmę wleciał, bo nie mogliśmy go za bardzo pokazywać póki co, ale dostaliśmy na to oficjalną zgodę, więc możecie już go widzieć. Pytanie polegało na tym od początku dnia dzisiejszego, czy one czymkolwiek się różnią, czy te silniki się czymś różnią i czy to, jak dookoła nich te marki zbudowały swoje motocykle, czy jest sens na przykład w ogóle rozważać zakup jednego nad drugim, a może wystarczy kupić pierwszy z brzegu, bo są takie same? Iść w pewną Hondę, którą wszyscy polecają, czy zaryzykować w Vodza, czy w ogóle iść w fanaberię na zasadzie zakupu Rometa. Podzieliliśmy wszystko na 7 kategorii. Teraz zaczniemy im przyznawać punkty w każdej z 7 kategorii i na koniec zobaczymy, po co te trzy maszyny występują i na ile to się różni. Kategoria numer 1 to przyspieszenie tych maszyn. Także jak już to nadmieniliśmy, to teoretycznie te same silniki. Honda nie sprawdziłem, na jakim jest trysku. Vodz jest na Boschu, tutaj jest Delphi. Różnice nie powinny być duże. Okazało się, że Romet najszybciej startuje. Vodz i Honda bardzo szybko doganiały i tak naprawdę odjeżdżał, tak, ale chyba Honda, no ze względu też na masę, bo jest najlżejsza z tego wszystkiego, im wyższe obroty, tym widać jak odchodziła. Romet jest najcięższy, no bo nie sprawdziłem tak naprawdę, przyznam szczerze, bo nie ma oficjalnych jeszcze danych technicznych tego sprzętu, ale zakładam, że to są kategorie wagowe bardziej Benelli TRK, czyli 220-230 kg, jeszcze z kuframi to już w ogóle. Tutaj mamy 208 kg, Honda to jest 199 kg i na przyspieszeniu trochę to czuć. Ja najlepiej wystartowałem. Robert, który jechał na Vodzu, jest cięższy sporo od Ciebie, ma cięższy motocykl, więc logicznie rzecz ujmując, no, układało się to tak jak ten.
Okej, jeśli byśmy patrzyli na to jak na go-karty, to rzeczywiście Hondą generalnie byłem skazany na wygranie tej konkurencji. Watch z kolei plasuje się gdzieś po środku, więc myślę, że tutaj zgodzimy się 3, 2, 1. Kategoria numer 2. Postanowiliśmy, z uwagi na to, że jakby nie patrzeć, te motocykle czasami są jednak trochę przeznaczone do tego, żeby jeździć nimi po szutrach. Nie mówimy o terenie, dość istotne jest też wytracanie prędkości, a zatem hamowanie. A te wszystkie motocykle tak się składa, że mają pewną wspólną irytującą cechę, czyli każdy z nich ma ABS i żaden z nich nie ma wyłącznika ABS-u na tylnym kole. Postanowiliśmy więc zrobić totalnie głupią rzecz, próbę hamowania awaryjnego na drodze szutrowej. I tu wyniki były trochę zaskakujące, dlatego że Kamil narzekał na działanie ABS-u w Romecie. Bardzo ambitny jest, mówiąc krótko, i dlatego jakby gdzieś to trzeba się do tego mocno przyzwyczaić. Natomiast, jeszcze działanie ABS-u to działanie ABS-u. Jeszcze warto byłoby zauważyć ogumienie, które mają. Ja mam chyba takie najbardziej agresywne. Na drugim miejscu tu są Dunlopy, Trailmaxy, mikstury, czyli standardowe opony, na jakich wyjeżdża Honda w tej chwili. Natomiast Robert na wodzu ma... Pirelli Angel GT, typowo szosowe. Dokładnie. Więc to też jest nie bez znaczenia na hamowaniu. Niemniej jednak biało-czerwone barwy niezwyciężone i czterotłoczkowe zaciski z przodu, które wyglądają bardzo podobnie do Brembo, powodują, że ten motocykl zahamował najszybciej. Imponująca siła hamowania, mimo ABS-u, który teoretycznie miał nie działać kompletnie w terenie. I tutaj motocykl, który zdawałoby się był skazany na pożarcie, czyli Watch 500 DS. Okazało się, że słuchajcie, trudno mi to przyznać, ale moja Honda zahamowała najgorzej. W sensie najdłuższą drogę hamowania miałem, mimo że wbiłem hamulce w pełen opór i mam troszkę lepsze opony niż są na wodzu. W związku z czym musimy przyznać punktację. W tym konkretnym przypadku 3 punkty 3 idą dla do Rometa, tak. 2 dla wodza i... No, 1 Hondy. Jedźmy dalej do kategorii numer 3. Kategoria numer 3, czyli komfort podróżowania w każdym terenie na tych motocyklach. I tutaj, cóż, no nieskromnie powiem, że najbardziej komfortowy jest Romet, ale to tutaj jest będzie nam najtrudniej odpowiedzieć, dlatego że to jest tak subiektywne. Tak. Znaczy powiem tak, szosowo rzecz ujmując, Romet ma szeroką kanapę, dość długą kanapę, dwumetrowiec. Na tym motocyklu odnajdzie się najwygodniej, będzie mu po prostu na dłuższym odcinku. Z kolei mnie, kurduplowi, ta szeroka kanapa podpierała nogi w pachwinach i pomimo, że motocykl ma kanapę posadzoną najniżej z naszej trójki, to stopy miałem jakby najbardziej płasko, zbliżone do płasko na ziemi, ale odczuwałem komfort właśnie tutaj przy rogach kanapy, dlatego że jest szeroka i kwadratowa. I to co dla Ciebie jest zajebistym ale plusem? najlepiej się stało na Romecie. Na stojąco najlepiej się jechało na Romecie. Na stojąco najlepiej się jechało na Romecie. No. Tutaj przyczyna jest banalnie prosta i podstawowa. Romet jako jedyny ma przyzwoicie schowany wydech. Ten wydech jest tak schowany, że zwyczajnie piętami, jakby pięta się po prostu mieści za setem, za podnóżkiem, jeśli spróbujemy przyjąć prawidłową... nie, ale tak czy inaczej... Ale tak czy inaczej, no okej, to nie jest tak super lepiej jak w endurówkach, ale jest zauważalnie lepiej niż tutaj. Najgorzej pod tym względem, najgorzej Honda. Numer 2 Watch. Widzisz, znowu nie. Ja Watcha na ostatnim jakby rzucam. Na pozycji stojącej? Tak, znaczy i na stojąco, i na siedząco mi się najgorzej na nim jechało. Po prostu na Watchu czułem się jak na motocyklu sportowym. I prawdę mówiąc, jakbym miał go zabrać na bieszczackie winkle, no to tutaj byłoby fajnie i fajnie wyczuwa się ten motocykl, fajnie jest go objąć właśnie dzięki temu zbiornikowi takiemu dobrze ukształtowanemu. To tym motocyklem bym jechał. W terenie ciężko mi było się na nim poruszać, chociaż najbardziej mi charakterystyka pracy silnika pasowała,
i Honda wydaje mi się, znaczy lepiej niż na pewno Watch. Najlepiej pozycja stojąca zdecydowanie na Romecie, natomiast na Watchu bardzo dobrze siedziało mi się. Właśnie wyprofilowanie baku, bardzo ładnie się w niego człowiek wpina, przynajmniej mojego wzrostu, i siedziało mi się bardzo No i sensownie. dlatego to właśnie jest to subiektywne A Honda, odczucie. z mojego punktu widzenia, Honda jest poprawna do bólu i Znaczy tu bym to zaczął i zostawił. dla mnie najbardziej endurowo, jakby się na niej czułem po prostu, tak. Jeśli można tak to No określić. to dobra, to spróbujmy to podsumować jakoś punktowo. Trójka, nie no, ogólnie najlepiej mi się siedzi na Romecie, tak czy inaczej, czyli trójka. Ja patrzę czysto pod kątem dwumetrowca. Najlepiej mi wypadał Romet, na drugim miejscu Honda, na trzecim Watch. Okej, to ja zrobię odwrotnie, to ja zacznę od mimo wszystko Hondy, która jest poprawna we wszystkim i mimo, że mnie wkurza z tą pozycją stojącą, to cała reszta pod względem ergonomii, bardzo fajnie i wygodna kanapa. Na drugim dam Watcha, czyli 3 punkty dla Hondy, 2 punkty dla Watcha i punkt dla Rometa za to, że Tak, no tak wypada. No ale to tak jak mówiliśmy na początku, to jest czysto subiektywne odczucie. Trzeba przysiąść 4 litery do każdego z nich i samemu to odczuć. I tu zaczyna nam wychodzić to, że te motocykle są różne. Kolejny parametr, jaki bierzemy pod uwagę, to prowadzenie w offie. Dzisiaj jako off mamy na myśli oczywiście drogi szutrowe, troszeczkę piasku, bo w takich warunkach jeździliśmy. W takich warunkach te motocykle jeżdżą lub będą jeździć, jeśli ktokolwiek z Was je posiada lub kupi. Jeśli chodzi o prowadzenie w offie, tutaj się zaczęło dziać. Z uwagi na to, że jako jedyny w tym zestawieniu tylko motocykl Hondy posiada 19-calowe koło z przodu, jest jakby z automatu, ma fory, tak? Troszeczkę. Tak, jest. Niby felgi są na odlewie, ale Ukłon 19... w stronę takiej jest bardziej ukłon. właśnie adventure'owej jazdy, nazwijmy to. I teraz słuchajcie, Honda zawieszenie Showa, Watch zawieszenie Kajaby, ale jednak odlew 17-calowy i troszeczkę mniejszy skok. Na Romecie mamy... W Romecie mamy no-name, jeśli chodzi o zawieszenie, ale jest jedynym motocyklem, który ma regulację, faktycznie działającą nawet regulację tego przedniego zawieszenia. Pozostałe 2 motocykle możecie sobie przeregulować co najwyżej napięcie wstępne sprężyny z tyłu. Dokładnie. Natomiast moim zdaniem prowadzenie w terenie, i to abstrahując od opon, zdecydowanie numer 1 dla Hondy. Absolutnie, motocykl jest zwinny, jest lekki. Lekkość robi swoje. Lekkość robi ta pozycja swoje za kierownicą. i ta ergonomia jest taka rzeczywiście idąca w kierunku motocykla terenowego, że siedzisz dość wysoko, motocykl jest smukły, wąski, wybudowany troszeczkę do góry bardziej i rzeczywiście w tym terenie, plus ta Showa naprawdę po lifcie zeszłorocznym robi fajną robotę. Jest różnica dość duża i mimo opon takich nie za specjalnych, to tak czy inaczej faktycznie chyba każdemu z nas się jeździło najlepiej. Watch wbrew pozorom stricte szosowe, mi najlepiej się, znaczy charakterystyka pracy w trysku, zestrojenie w trysku w tym pojeździe najbardziej mi pasowało, bo najwięcej dawał zabawy właśnie, ta moc w takim średnim, niskim i średnim zakresie obrotów była na tyle fajna, że faktycznie tą dupą można było gdzieś tam sobie pozamiatać i się pobawić, jeśli ktoś ma wprawę. Denerwowało tylko, że nie można było sobie pomóc z hamulcem, bo trzeba byłoby, nie wiem, przypalić gumę, żeby wyłączyć taki ABS, czy właśnie wyjąć ten bezpiecznik. Ale jeździł fajnie i poprawnie. Ale tak, jest stosunkowo lekki, no w tym, znaczy idealnie w środku stawki, ale jest lżejszy od Rometa i każdemu z nas też lepiej się na pewno jeździło w terenie tym konkretnym pojazdem. No i właśnie przejdźmy do Rometa. Tak, mamy szprychy, ale to są aluminiowy rand i na szprychach, także nie jest to w żaden sposób ukłon w kierunku terenu, tym bardziej, że i z przodu i z tyłu mamy 17. Tak. To ma po prostu być wizualnie fajne i pod tym kątem się sprawdza. Tak, ale mamy szprychy, mamy najbardziej terenowe opony, Dokładnie, mamy tak. bardzo agresywny look i mamy niestety, ale mamy też najwięcej masy i uwierzcie mi, nie jeździłem tak źle prowadzącym się w ciężkim, kopnym piachu motocyklem chyba
Nigdy. On robił strasznie głupie rzeczy. Skupanie! No. Ale kasztan. To jest czysta szosuwa. No. Nie na... Straszny. Nie? Walczysz. Bo nie zdążyłeś jeździć TR-ką. Okej. A tutaj znowu będę porównywał i powtarzał jak mantrę, że właśnie ten najbardziej przypomina TR-kę i z tym jak się na nim siedzi i niestety właśnie ta masa powoduje, że tutaj nawet mimo tych stricte szosowych gum dużo lepiej to jechało, no bo To masa co? robiła swoje. Podsumowujemy. Moc. Z mojej strony 3, 2, 1. I tutaj też zgodnie z Michałem jest ten 3-2-1. Jeden dla Rometa, dwójka dla Vosge'a, trójka dla Hondy. Musieliśmy zmienić anturaż, jak widzicie, z uwagi na to, że zaczęło padać, a dzień zaczął się niestety bardzo szybko kończyć. Nie ma tego złego, motory nam się umyły. Umownie. Umownie. Dobrze. Dalszy ciąg programu. Prowadzenie na drodze. I tutaj znowu jest ciężki orzech do zgryzienia. Romet, znowu wrócę do wagi, najcięższy, więc czuć tą masę, że trzeba z nią troszkę powalczyć, ale jak dla mnie, ja nie wiem, ja nie widzę jakiegoś dużego problemu w tym wszystkim i całkiem nie najgorzej mi się go prowadziło. Wydaje mi się, że czy lepiej, trochę się czułem pewniej niż na Hondzie, która w pewnych sytuacjach przy większej prędkości faktycznie, nie wiem, tak trochę za nerwowa była, nie? Czy to lekkość, czy to po prostu przysiadka z cięższej maszyny na lżejszą, nie wiem, ale troszkę nerwowo się zachowywała, natomiast dalej całkiem poprawnie, tak? I chyba, nie wiem, może to po prostu przyzwyczajenie do ciężkich maszyn. Najlepiej wypadał Vosge. To, co wcześniej mówiłem, że pozycja za kierownicą jest taka, a nie inna i tak na sportowo mi się na nim jechało, chociaż zmiana biegów tutaj, odbiegnę od tematu, była troszkę upierdliwa, ale to też jest kwestia ustawienia dźwigni, nieważne. W każdym bądź razie, jeśli miałbym wybierać, to Romet 2, Vosge 3, Honda 1. Myślę, że się zgodzę. No. Dlatego, że pomimo, że Honda jest znacznie bardziej responsywna i bardzo fajnie ten silniczek daje sobie radę na asfalcie, to rzeczywiście Romet tutaj zaskakuje na plus i rzeczywiście prowadzi się bardzo fajnie przy tej większej masie. No też zasługa tutaj z kolei trudno się dziwić, że dwie chińskie propozycje mają szansę troszeczkę Hondzie uciec, bo jednak mają koła 2x17 cali, a to swoje na asfalcie robi. Więc ja w sumie przychylę się do opinii Kamila i dam 3 Vosge'owi, 2 Rometowi i 1 Hondzie. Następna pozycja to wyposażenie tych motocykli i tutaj naprawdę jest o czym gadać i znowu nie jest to takie oczywiste. Słuchajcie, podstawowa rzecz, która mnie uderzyła w Hondzie, jak ją tylko odebrałem, to podstawowa to bardzo dobre stwierdzenie, dlatego że wersja jest bardzo podstawowa i motocykl na pokładzie ma naprawdę tylko to, co mieć musi. I nie mamy tutaj rzeczy, które tak naprawdę w 2023 roku są standardem. Nie mamy kolorowego wyświetlacza. Czy coś, czego oczekujemy już od motocykla, bo czy jest on nam potrzebne w 100% do jazdy? Czy to... Słuchaj, czy jest to nam potrzebne? Możemy dyskutować. Czy jest to dzisiaj standardem? Tak, już Jest. albo być powinno i faktycznie dziwi takie podejście Hondy, ale ono jest bardzo konsekwentne, bo Transalpa, którego ostatnio mieliśmy ty miałeś okazję objeżdżać, a ja fotografować, to dokładnie ta sama sytuacja. Vosge już w standardzie przyjeżdża z kolorowym wyświetlaczem, z czujnikami ciśnienia opon. Gmole mamy fajnie obudowane. Gmole fajnie obudowane. Chronią Tak. ten motocykl bardzo konkretnie. No z tym fajnie, tak fajnie, bo ta śruba mnie cały czas razi. Znaczy tak, no dobra, Ale można było to zrobić pływające ładnie. kierunkowskazy. Tak jest. Oczywiście wszystko w ledzie. Regulacja klamek, sprzęgła i hamulca. Jest osłona pod silnikiem, faktem to jest plastik, ale mimo wszystko coś tam jednak ona uchroni. To też jest motocykl, no, nie oszukujmy się, bardziej szosowy, więc nie potrzeba w teorii nic więcej. Rzecz, która niezmiernie mnie, Kamilu, wkurza w Hondzie w porównywaniu z jakimikolwiek Chińczykami. Obydwa chińskie motocykle mają na pokładzie gniazda ładowania USB. W tym Romet 2. No, na bogato. Natomiast w Hondzie macie w standardzie zaślepkę, która
Wam przypomina o tym, że postanowiliście zaoszczędzić parę stów i nie dobraliście fabrycznego gniazda ładowania. Straż bagażnika. W Wodżu mamy go w standardzie. W Romecie też... Za chwilę o Romecie powiem. Tak, bo to będzie dłuższe. To będzie dłuższa historia. W Wodżu mamy dzieloną kanapę obszywaną ładnie kolorową nitką. Tak jest. Co moim zdaniem jest spoko. Natomiast słuchajcie, Romet. Jest kolorowy wyświetlacz, on za dużo nie wyświetla, bo to jest prędkość, obroty, nie ma jakichś tam spektakularnych animacji, jest ładowanie, godzina podana, też jest Bluetooth, na tej samej zasadzie działający co w Wodżu i tyle, jeśli chodzi o sam wyświetlacz. Klamka jest regulowana tylko hamulca, ale może i wystarczająco w sumie, tak jak w Hondzie sprzęgło, w sumie nie jest aż tak istotne, ale też by się przydało. Motocykl, który generalnie na ten rok jest przewidziany, czyli jest dokładnie w takiej wersji, jak tutaj stoi, no może nie dokładnie, bo poza dwoma kuframi z tyłu aluminiowymi dostajecie jeszcze centralny również aluminiowy i on w takiej konfiguracji jest sprzedawany. Także no, stelaż bagażnika no, z automatu dostajecie 3 do 3 kuferków. Co tam jeszcze mam? Osłonę metalową chłodnicy, osłonę metalową silnika. Bardzo fajnie brzmiący wydech, chyba najlepiej z tego wszystkiego, najgłośniejszy na pewno. Coś jeszcze miałem powiedzieć. No te 2 gniazda ładowania. Tyle chyba z tego wszystkiego, co tutaj mamy. Podchodząc do próby oceny tego, mam propozycję zmodyfikowania naszej punktacji tym razem jednorazowo zdecydowanie. I przyznałbym po trójce obydwu Chińczykom, ex aequo po trójce i pałę Hondzie. Tak jest. No, dobra. Ostatni z punktów takich, które będziemy oceniali, no to jakość tych motocykli. I tutaj w moim przypadku konsekwentnie od początku, jak mówię w tym filmie, Honda jest pewnym wyznacznikiem, a przynajmniej tak by mi się wydawało na początku. Bo chyba w starszym modelu na to nie zwróciłem uwagi. W tym, szczerze, ona jest poprawna. Ja wiem, że to będzie działało wiecznie, albo ma największe prawdopodobieństwo, że z tych 3 motocykli ten najwięcej przeżyje. Bo jednak jest to Honda, bo jednak płacicie za tą jakość, za tą markę. I prawdopodobnie będzie miała też najwięcej właścicieli w trakcie swojego użytkowania. Tak, zdecydowanie tak. Może też będzie mniej traciła na wartości, nieważne, ale jeśli chodzi o jakość wykonania, spasowania plastików i tak dalej, nie podoba mi się to, szczerze mówiąc, i jest to zrobione tak trochę, czuć te oszczędności. Wiesz co, ja mam wrażenie, jeżdżąc już parę setek kilometrów tym motocyklem, chodzi mi o to, że jak popatrzysz na elementy, które są kluczowe dla tego motocykla, to one są wykonane, zbudowane z dobrej jakości materiałów. I to na przykład widać, sorry, ale po zestawach przełączników na kierownicach. Tak, no Te plastiki są po prostu lepszej jakości, jest to super fajne. Z drugiej strony, na przykład te plastiki, boczki osłaniające ramę, tak, to jest już z kolei wyglądają strasznie. Ja o tym właśnie mówiłem, to wygląda bardzo dyskusyjnie, te szpary między plastikami, nie wiem dlaczego to jest, ale już nie jednym motocyklu w sumie to było, ja widziałem to. Mnie to razi. Generalnie tutaj w przypadku Wodża czy Rometa jest to ładnie spasowane, wszystko elegancko, 1 do 1 przylega, ale to też chyba wynika z tego, że Honda gdzieś tam musiała jakieś cięcia zrobić. Wolę, żeby przycięli na takich plastikach, które im bardziej jedziesz w offroad, tym fajnie, żeby przeżyły dużo, ale to, że się porysują, czy tam będą odstawały, Nie będzie bolało. Tak, więc nie ma tego złego. Natomiast no, tutaj wydaje mi się, że właśnie... Jeśli chodzi o taką jakość zrobienia, spasowania, wydaje mi się, że no kurczę, Wodż się wysuwa na prowadzenie. Lekko się wysuwa, szczególnie jeśli chodzi o te takie, wiecie, detale. To, co powiedziałeś, przełączniki na przykład. Romet ma jak w twoim Diversionie, 1 do 1, taka stara Japonia troszkę, aczkolwiek te plastiki są troszkę gorszej jakości. Nic nie trzeszczy, nic nie puka, to działa, ale... Jakość tego plastiku jest taka sobie. W tym konkretnym przypadku Wodż wypada lepiej, Honda wypada lepiej. I zdecydowanie. Nowocześnie kształtowo no zostało i teraz to zrobione. Wiesz, i teraz jeśli chodzi o jakość motocykla, silniki w zasadzie są 1 do 1. Dokładnie tak. W przypadku tych dwóch, wydaje mi się, że jeśli chodzi o rozmowę o jakości wykonania, spasowania i materiałów użytych, Romecik zostanie troszeczkę z tyłu tutaj w tym miejscu.
Minimalnie? Minimalnie tak. Minimalnie zostanie z tyłu, no to teraz wybierzmy, który z nich jest lepiej zrobiony. I idąc dalej w jakość użytych komponentów też i zestawów. Kayaba, Showa. Za hamulce, to wam już mówiliśmy, są te same. Sim, tak. Tarcze są te same. Zawieszenia są na takim samym poziomie. Silnik jest praktycznie ten sam, jeśli chodzi o spasowanie plastików i tego wszystkiego. Ok, poza drobnymi detalami jestem w stanie na to pójść i zgodzić się, że Watch złapie 3 punkty, Honda 2, Romet 1. Tak, myślę, że uczciwie. I słuchajcie, zbliżamy się nieuchronnie do końca. Ostatnią rzeczą, za którą nie będziemy przyznawać punktów, tylko po prostu wam o tym powiemy, to są ceny. I tu będzie kontrowersyjnie. Znaczy kontrowersyjnie. Też nie do końca. Cena zakładana tego sprzętu na chwilę obecną to jest 36 tysięcy złotych. Motocykl numer 2 to 33 300 za Hondę. No i motocykl najtańszy w tym zestawieniu za jedyne 28 900. Który teraz zebrałby dzięki temu 3 kolejne punkty, ale tego nie punktujemy, bo tutaj też... Bo już by wygrał. Tak naprawdę nie liczę tego w głowie. Nie mam pojęcia, kto... Nie, ja też kompletnie. Po prostu z głowy, czyli z niczego nie umawialiśmy się w żaden sposób na to, jak mamy głosować czy coś. Tak, Maciek już wie. I jak to podajemy? Wyniki? Dobra, Romet 26, Honda 27, Volt 33. No, więc... Nie wiemy, czy dobrze to słyszeliście. Jeszcze raz, Romet ile? 26 punktów Romet, 27 Honda. Tylko punkt więcej Honda od Rometa? Watch. Słuchajcie, wyniki zaskoczyły. Wyniki nas zaskoczyły. Jednym punktem z Rometem wygrała Honda, 26 do 27 punktów. And one and the only, jak się okazuje, Watch. Z tym, że... W połowie zaczęliśmy się zastanawiać, jak te wyniki nam pójdą, to myśleliśmy, że dobra, że Honda będzie pierwsza, będzie bardzo blisko z Watchem i z lekkim wskazaniem jednak na Hondę. Ale się okazało, że jak przeanalizowaliśmy ileś różnych punktów widzenia. Ale to też jest właśnie fajne wyjście do podsumowania tego wszystkiego. Honda CB 500X, tym jak się prowadzi tą lekkością, to jest dla mnie takie z tego wszystkiego najbardziej terenowe rozwiązanie. Z drugiej strony Watch jest motocyklem zbudowanym najbardziej ukierunkowanym na jeżdżenie szosowe. Romet jest motocyklem, który ma generalnie właśnie przyciągać oko. Będzie efekt wow taki, nie? Ale gdzie go nie zostawiłem, to ludzie spoglądali na to, patrzyli na tego Pegaza i tak, to naprawdę Romet? Nie będziemy się wam dalej tłumaczyć. Watch po prostu wygrał, bo tak go zapunktowaliśmy. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, którego byście kupili, a koło którego byście nie stanęli, albo co, koło czego nie stało. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Na razie.